Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki. Zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan profesor Bogdan Guralczyk, były dyplomata, ambasador w Azji Południowo-Wschodniej i wykładowca akademicki, a także, co bardzo ważne, profesor jest autorem książki Wielki Renesans, chińska transformacja i jej konsekwencje. Bardzo ciekawa lektura, która pozwala trochę bardziej zrozumieć Azjatów, Chińczyków, procesy, które zachodzą i jakie mogą mieć skutki, w jaki sposób można negocjować z Chińczykami. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na parę pytań, poznać trochę bliżej Chińczyków. Pan profesor ma przebogate doświadczenie w tej materii. I odpowiedzieć na pytanie, czy zostało nam 5 lat do wojny, a jeśli tak, to kto ją ewentualnie może zacząć. Panie profesorze, pozwolę sobie na taką krótką dygresję na początek. Patrząc na ostatnie wydarzenia związane z chińską marką, z globalnym gigantem tak naprawdę, Huawei, globalnym gigantem technologicznym, gdzieś z tyłu głowy i jeszcze myśląc właśnie nad tym pytaniem o zmierzenie do konfliktu ewentualnego zbrojnego, zastanawiam się, czy to nie jest taki ten moment, jak analogicznie był z Franciszkiem Ferdynandem w 1914, czyli zamach w Sarajewie, który doprowadził do wybuchu I wojny światowej. Czy Huawei może być takim drugim Franciszkiem Ferdynandem dzisiaj? Dużo pan od razu wątków poruszył. Huawei może być zapalnikiem i zarzewiem, ale nie musi. To nie jest więc Franciszek Ferdynand. Na razie jeszcze wojen sobie nie wypowiadamy, chociaż toczy się wojna handlowa i mamy akurat w tej chwili delegacja chińska znowu leci do Waszyngtonu, żeby te negocjacje zwieńczać. Natomiast odpowiem w inny sposób. Były premier Australii, Kevin Rudd, jest jedynym znanym mi zachodnim politykiem, który płynnie mówi po chińsku. I on teraz właśnie, pod koniec stycznia teraz jest w Stanach Zjednoczonych szefem takiego Asia Society, wydał książkę będącą zbiorem jego 6 ważnych wystąpień w ubiegłym roku, wszystkich na terenie Stanów Zjednoczonych, jedno w Azji Południowo-Wschodniej w Singapurze. I on stawia tezę, którą ja w pełni podzielam. Mówi, że przez 40 lat Stany Zjednoczone kooperowały z Chinami, bo najpierw chciano wspólnie powalić Związek Radziecki, co jak wiemy się udało, a później administracja Clintona i następne uważały, że im więcej w Chinę zainwestujemy, im więcej wprowadzimy tam swojego kapitału, tym Chiny bardziej się zliberalizują. A jest dokładnie odwrotnie. I w efekcie w rok 2018 trzeba uznać za cezurę, zmianę i zamiast tej poprzedniej zaangażowania i kooperacji mamy konkurencję, a może nawet konflikt i stąd mamy Huawei i stąd mamy te negocjacje i wojnę handlową i celną. I tutaj dodałbym jeszcze jeden element, że dotychczas już wiemy, nawet w Polsce, iż Chiny są wyzwaniem dla świata zachodniego w sensie gospodarczym i handlowym, a chcą być, i otwarcie to mówią, również wyzwaniem dla nas w sensie technologicznym i to też jest odpowiedź na Huawei, który jest takim sztandarowym chińską marką po prostu. Wobec tego mamy... Dokładnie. Wobec tego mamy rozpoczęcie wojny handlowej. Chińczycy już w 2015 roku ogłosili taki program Made in China 2025, czyli wyprodukowano w Chinach 2025, który jest odpowiednikiem niemieckiego programu Industry 4.0, czyli przechodzeniem na nowoczesne technologie, przy czym wyprodukowano w Chinach, a nie sprowadzono, ukradziono, podrobiono w Chinach. Czyli chcąc ten cel osiągnąć, Chiny muszą pokonać najtrudniejszy próg w swojej ścieżce transformacyjnej, jeśli chcą być numerem 1, a to głoszą, że chcą być numerem 1 na świecie,
no to muszą nie podkradać, nie podrabiać, tylko być wzorem dla innych, czyli przejść z ilości do jakości. A to jest zawsze najtrudniejsze wyzwanie, jakie sobie można postawić. A pytanie trudne też, jakie sobie można postawić, czy dominacja globalna Stanów Zjednoczonych to jest chyba w historii ludzkości rzecz bez precedensu, czyli mamy dominację jednego kraju globalną przez... Ona była do 2008 roku. I już jej nie ma. I od 2008 roku przynajmniej w dwóch wymiarach, czyli gospodarczym i handlowym, Stany Zjednoczone już nie mogą dyktować światu, tak jak to robiły od upadku Związku Radzieckiego. Mogły dyktować światu wszystko. I to rzeczywiście był unipolar moment, jednobiegunowa chwila. Ale po 2008, po tym wielkim kryzysie i krachu, wyskoczyły nam Chiny, Indie, któreśmy wcześniej nazywali trzecim światem. A teraz już nikt tak nie mówi, tylko mówimy wschodzące rynki. Bo to one dały 85% przyrostu światowego wzrostu gospodarczego po 2008 roku. Świat się zmienia. Świat się zmienia. Ja mam takie wrażenie, że Chińczycy są nadal dosyć niedoceniani, jeżeli chodzi o swoją U nas w Polsce rolę. na pewno. U nas w Polsce Na pewno. I powiedziałbym szerzej, w Europie, może poza Niemcami, jedynie Niemcy mają strategię wobec Chin. Chiny mają strategię oczywiście wobec Europy, a my jako Unia Europejska, my jako Polska takiej strategii nie mamy, co jest naszym błędem. Mówię to słowo błąd świadomie, dlatego że z mapy Chińczykom wyszło, że to, co jest największym polskim przekleństwem między Rosją a Niemcami, z ich punktu widzenia jest najlepszym możliwym geopolitycznym położeniem. Tak, bo zawsze moglibyśmy mówiliśmy- to rozegrać, bo Zawsze oni mówiliśmy- ten jedwabny szlak postawili przez Polskę. Całą naszą historię też trochę siłą rzeczy narzekaliśmy na nasze położenie między Tak. Młotem i Kowadłem. Zawsze byliśmy Dokładnie. między Rosją a Niemcami. Teraz wydaje się też, że jesteśmy dokładnie na skrzyżowaniu 4 dróg, czyli wschód z zachodem, czyli Rosja, poza tym, że Rosja i Niemcy, to jeszcze jesteśmy na skrzyżowaniu tych bardzo napiętych stosunków Stany i Chiny, tak. I ja ukułem taką, Już do kwadratu mamy. taką metaforę, że Trudno. Huawei nie jest kompatybilny z Fort Trump. Więc to zaczyna być problem. Niedawno, w minionym tygodniu, mieliśmy to słynne, głośne forum w Monachium poświęcone polityce bezpieczeństwa. W Azji takie samo jest w Shangri-La w Singapurze. I na ostatnim tym w Azji jesienią ubiegłego roku premier Singapuru Lee Hsien Loong powiedział, że my stajemy przed koniecznością dokonania wyboru, czy z Amerykanami, czy z Chińczykami. Miał na myśli państwa Azji Południowo-Wschodniej, ale zdaje się, że ten problem staje również i przed nami. Żebyśmy też nie zrozumieli się źle, mówiąc niedoceniani, miałem na myśli raczej rozkład w światowe PKB, tak? Bo tutaj Ten rozkład mamy też Europę, już Stany, jest, Chiny. tak ułożony, że Chinami trzeba się zajmować. My mamy problem, że posługujemy się względem Chin stereotypami, kalkami myślowymi i przestarzałymi pojęciami. Chiny dają w tej chwili, jak rozmawiamy, około 17,5% światowego PKB. Stany Zjednoczone dla porównania 22 z kawałkiem. Unia Europejska jeszcze przed Brexitem, bo jeszcze jesteśmy przed Brexitem, daje 21. Czyli Chiny już są równorzędne, a w sensie siły nabywczej, mocy sprawczej swojego rynku już są pierwszą gospodarką świata i to według danych Międzynarodowego Funduszu A po Walutowego, a więc Brexicie będą nie numerem dwa. chińskich. Czyli one są już absolutnie numerem 2, a chcą być numerem 1 i wcale tego nie ukrywają i to jest problem dla Amerykanów, bo oni uważają, że są numerem 1 i każdy, kto Stany zna, ten o tym wie. Chciałbym, żebyśmy teraz trochę naświetlili kontekst chińskiej mentalności, ponieważ być może na ostatnie wydarzenia byłoby nam łatwiej patrzeć i osądzać, gdyby faktycznie za chińskimi obietnicami odnośnie inwestycji w Polsce szły konkretne pieniądze. Tak się nie dzieje, ale warto spojrzeć na Afrykę jako kontynent, jako obszar działalności
Chin. Tam od 2005 roku Chińczycy zainwestowali ponad 340 miliardów dolarów. Do tego jeszcze wyeksportowali do Afryki Chińczycy ponad 1 milion Chińczyków, ponad 300 tysięcy do samego RPA. Czy mówimy o tym, że z pozycji Chińczycy sami o sobie mówili tak, że dla nich ostatnie, jeszcze przed tym boomem gospodarczym doświadczenia to było 100 lat narodowego upokorzenia, poniżenia, tak, 100 lat narodowego poniżenia. Mamy nagle do czynienia z kolonializmem chińskim. Po pierwsze, na przełomie 2014 i 2015 roku w Chinach dokonał się przewrót kopernikański. W Polsce możemy tego terminu używać. To znaczy kapitały do Chin przychodzące, które zawsze były duże, są mniejsze od tej pory niż kapitały z Chin wychodzące. To znaczy Chiny zamieniły się w eksportera kapitału. I już im nawet nie wystarcza ekspansja na teren Afryki, gdzie w zamian za inwestycje swoje sprowadzają surowce, zaplecze surowcowe. I dlatego narysowali 2 jedwabne szlaki, morski i lądowy, i obydwa idą do Europy. A tu idą po technologię. Czasami żartuję, że po nasze srebra rodowe, wyjmując najlepsze firmy, bo oni nie chcą budować greenfields od fundamentów, tylko przejmują nasze najlepsze marki. No do Afryki poszli po ich zasoby energetyczne. A tak, tam po zasoby energetyczne. Jeszcze do tego dokładnie. ich zadłużyli tak, że uzależnili praktycznie kraje Czyli afrykańskie. to jest jedna rzecz, że Chiny stały się eksporterem kapitału i są w fazie ekspansywnej, jak każde rosnące mocarstwa szukają rynków zewnętrznych. I to jest podtekst czy kontekst tych jedwabnych szlaków, z których jeden prowadzi przez Polskę, przez Łódź i dalej w kierunku zachodniej Europy. Ale jest drugi element, który pan zahaczył, że Chiny miały te 100 lat narodowego poniżenia od wojen opiumowych aż do wojny domowej, agresji japońskiej. Tam były i powstania tajpingów i powstania bokserów. Jednym słowem 100 lat zawieruchy. Ale przed tymi 100 latami, czyli po wojnach napoleońskich, w roku 1820 Chiny same dawały 1/3 światowego PKB. Czyli one chciałyby wrócić, a kiedy się 100 lat zakończyło, czyli proklamowano Chińską Republikę Ludową 1 października 1949 roku, dawały 3,5%, 10-krotnie mniej. Czyli dostały mocno w tylne partie ciała i teraz próbują za wszelką cenę powrócić do tego, co było. Pewnie 1/3 nigdy nie osiągną już, bo świat jest zupełnie inny, ale to jest ich punkt odniesienia i my musimy się z tym liczyć, jakie są ich plany, jakie są ich założenia, jaka jest ich strategia. No, dominację można, bo chyba o dominację w końcu chodzi, tak naprawdę, osiągnąć na wiele sposobów, w tym na sposób militarny. Więc jeżeli zadajmy sobie pytanie, czy zostało nam tych 5 lat do wojny, dlaczego 5 lat i kto ją ewentualnie może rozpocząć, to czy wojna jest w interesie Chin? Czy agresorem mogą być tutaj Chiny? Po pierwsze, nawet na West Point, najlepszej amerykańskiej akademii, są kursy Sun Tzu, słynnego stratega takiego chińskiego Clausewitza. A pierwsza zasada Sun Tzu mówi, nieważne jest i nie sztuką jest pokonać przeciwnika w walce, sztuką jest pokonać przeciwnika bez walki. Czyli Chiny zrobią teraz wszystko w tych aktualnych negocjacjach z Donaldem Trumpem i jego administracją, ażeby z tej wojny wyjść. Nie dlatego, że są takie pokojowe, bo niekoniecznie, tylko dlatego, że narysowały sobie 2 cele na stulecie u siebie w kraju, bardzo ambitne, i narysowały te jedwabne szlaki na arenie międzynarodowej. To trzeba zrealizować, a nie zrealizuje się, jeżeli będzie jakikolwiek konflikt, a tym bardziej otwarty konflikt. Będą więc przepychanki, wojny podjazdowe, ale otwartego konfliktu, znając mentalność chińską i chińską strategię, z chińskiej strony nie przewiduje. Pytanie jest, czy Amerykanie, wiedząc, że mają 5 czy 7 lat, jak mówią tamtejsi strategzy wojskowi, bo Chińczycy
cały czas rosną. I być może trzeba im jakoś przeszkodzić, żeby rzeczywiście nie wyszli na tę pozycję numer 1. I to jest wielki problem, który stoi przed Stanami Zjednoczonymi. I przed I nami. to nie tylko Donaldem Trumpem. Podejrzewam, że ktokolwiek będzie następnym amerykańskim prezydentem, ten problem będzie miał na samym wierzchołku swojego porządku dziennego. Bardzo dziękuję, Dziękuję. panie profesorze. Fascynująca rozmowa. Naszym gościem dziś był pan profesor Bogdan Guralczyk, autor, przypominam, książki Wielki Renesans, chińska transformacja i jej konsekwencje. Żeby lepiej zrozumieć, polecam zdecydowanie. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.